Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela, jestem autorem bloga Tu jest Bug. Mówi się, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Dlaczego trudno przyznać nam się do popełnionych błędów? Czy możemy odnieść korzyść z unikania odpowiedzialności? Zapraszam do dzisiejszego wideo, w którym pokażę Ci moje własne doświadczenia z fuck-upami w pracy i czego dzięki nim się nauczyłem. Przyjrzyjmy się ostatnim fuck-upom w świecie IT. Nie dalej jak w październiku 2021, na skutek nieudanej zmiany w konfiguracji routerów, strona Facebook zniknęła z pola widzenia. Usterka dotknęła tak naprawdę całą grupę Meta, pozbawiając na 5 godzin dostępu użytkowników nie tylko do Facebooka, ale także Instagrama, Messengera i Whatsappa. Doszło do tego, że niektórzy ludzie dzwonili do operatorów sieci, myśląc, że w ogóle nie mają internetu, no bo jak to tak może być, że nie ma Facebooka. I minął nawet miesiąc od tego zdarzenia, a już mieliśmy kolejny fuck up. Na skutek, jak czytamy, przypadkowej zmiany w kodzie, aplikacja Tesli, służąca m.in. do otwierania i zamykania samochodu, przestała działać. Jeśli ktoś nie miał przy sobie karty, a jak widać po artykule było ich całkiem sporo, to niestety nie był w stanie wsiąść do własnego samochodu. Wyobraź sobie tylko ten ból, że jesteś na jakimś pustkowiu, wyszedłeś tylko na chwilę po hot doga i zostajesz na 5 godzin na jakimś odludnym mopie. Jeszcze gorzej jak śpieszyłeś się na spotkanie rekrutacyjne lub samolot na wakacje. Nic fajnego. A teraz coś z naszego podwórka. W marcu 2022 na skutek błędu w formatowaniu daty doszło do awarii komputerów odpowiedzialnych za ruch pociągów PKP. Wskutek błędu komputery wpadały w pętlę ciągłego restartowania. W efekcie tabor kolejowy nie mógł ruszyć i większość pociągów miała kilkugodzinne opóźnienia lub w ogóle nie wystartowała. Co ciekawe, awaria dotknęła nie tylko samego PKP, ale również pociągów za granicą. Nie dalej jak 2 miesiące temu, w lipcu, miała miejsce olbrzymia awaria komputerów Windows. Na całym świecie można było zaobserwować tak zwane niebieskie ekrany śmierci. Awarią objęte były lotniska, banki, a nawet niektóre media. Przyczyną okazał się nie sam Windows, ale aktualizacja antywirusa CrowdStrike. Problem polegał na tym, że w pierwszym momencie uruchamiania maszyny zaczytywał się wadliwy kod z CrowdStrike, uniemożliwiający dalsze bootowanie Windowsa. Zabawnie podsumował to Piotr Konieczny memem w swoim artykule. Popularny w tamtym czasie obrazek przedstawiający nowo zatrudnioną osobę CrowdStrike jako autora nieszczęsnej poprawki okazał się nieprawdziwy, ale jednak sami musicie przyznać, że zdecydowanie jakiś scenariusz testowy musiał zostać pominięty przed aktualizacją na produkcji. Wiesz już, jak wyglądają fuck-upy na dużą skalę. Teraz opowiem Ci o nich nieco od kuchni. Zdecydowanie nie będą tak spektakularne jak wcześniej wymienione, ale przynajmniej wiemy, kto jest ich winowajcą. Zaczynamy. Mój pierwszy fuck-up wydarzył się niedługo po rozpoczęciu kariery testera. Zajmowałem się wtedy automatyzacją aplikacji desktopowej w dość mało popularnym narzędziu. Ogólnie same aplikacje desktopowe nie są jakieś szczególnie popularne, a narzędzia do ich testowania tym bardziej. To też testy, które tworzyłem, były bardzo wolne. Rekordziści wykonywali się nawet ponad 1 godzinę. W związku z tym, aby wykonać całą regresję, trzeba było uruchomić testy na 8 maszynach na calutki weekend. Niestety, pewnego trefnego dnia robiłem poprawkę do skryptu w narzędziu, aby poprawić wygląd raportów z testów. Pech chciał, że było to dość późno w piątek i przeoczyłem jeden znak w kodzie. Nie mieliśmy wtedy ustandaryzowanego procesu recenzji kodu, więc zmiana weszła prosto na repozytorium. Jak się potem miało okazać, Kotlin nie lubił zagubionych znaczków.
Poniedziałek byłem w pracy dość wcześnie. Standardowo po przyniesieniu sobie herbaty do biurka odpaliłem raport z wynikami testów. Ku mojemu zaskoczeniu niemalże wszystkie testy były sfejlowane z tym samym błędem, moim zagubionym znaczkiem z piątku. Pomyślałem, trochę przypał, ale przecież takie testy lecą co tydzień, to w sumie nic wielkiego się nie wydarzyło. Niestety było gorzej niż się spodziewałem, ponieważ zespół, dla którego wykonywaliśmy testy, planował się tego samego dnia wydać, a my nie mieliśmy żadnych wyników. Postanowiłem działać szybko. Zafiksowałem problem z piątku i zgłosiłem się do naszego kontaktu w zespole deweloperów. Uprzedziłem, że nie ma wyników testów i wiem dlaczego. Przyznałem się, że to moja wina i od razu odpaliłem testy, które sfejlowały na maszynach, żeby chociaż trochę wyratować sytuację. Nasz kontakt nie był zachwycony, ale przynajmniej podziękował mi za ogarnięcie sytuacji. Pech ponownie chciał, że sytuacja zdarzyła się na tydzień przed zakończeniem okresu próbnego, więc nie byłem pewny, co mnie czeka na rozmowie z menadżerem. Okazało się jednak, że zarówno szef, jak i kontakt w zespole deweloperskim docenili moje zachowanie i odwagę do przyznania się do błędu. Nie tylko nie zostałem zwolniony, ale dostałem również podwyżkę po okresie próbnym. Chronologicznie mój kolejny fuck-up wydarzył się parę lat później. Pracowałem wtedy w projekcie z ograniczonym zaufaniem do programistów i testerów. Szczególnie ludzie byli wrażliwi na kwestie bezpieczeństwa i stabilność środowisk testowych. W pewnym momencie otrzymałem zadanie, które wymagało aktualizacji bazy danych, ponieważ nie dało się bez tego wykonać ponownie kolejnego scenariusza testowego. Na potrzeby zadania udało mi się uzyskać dane do modyfikacji testowej bazy danych. No bo w końcu jestem doświadczonym pracownikiem i nigdy nic nie zmalowałem. No cóż, jako ten doświadczony tester wykonałem typowe zapytanie typu update. Byłem trochę zdziwiony czasem wykonywania jak na zapytanie zmieniające jeden wiersz. Test przeszedł tak jak się tego spodziewałem. Niestety, dość szybko zaobserwowałem dziwne zachowanie aplikacji. Wszędzie były podobne dane. Po ponownym otworzeniu konsoli SQL zauważyłem, że mój update nie miał warunku where. W rezultacie nie zaktualizował jednego wiersza, a ponad 300 000. Nauczony doświadczeniem z poprzedniego fuck-upu, szybko postanowiłem interweniować, eskalować problem. Niestety, tym razem zamiast podziękowań otrzymałem gratulacje. Gratulacje uwalenia kilku lat danych na testowej bazie danych, ponieważ nie było żadnych backupów. Gdybym tylko zrobił to jako transakcję, a nie proste zapytanie, to szłoby coś jeszcze z tym zrobić. A tak, został mi tylko nadszarpnięty wizerunek QA szpeca. Ku mojemu zdziwieniu nie cofnięto mi uprawnień admina. Widać wyszli z założenia, że drugi raz takiego błędu nie popełnię. Od tamtego dnia przed każdym update'em na bazie najpierw wykonuję select z warunkiem where, następnie sprawdzam, że konsola zwróciła tylko te wiersze, które rzeczywiście chcę aktualizować, a na koniec podmieniam select na update i dopiero wykonuję operację, czasami również w formie transakcji. Ostatni fuck-up, jaki mi się przydarzył, pokazuje, że nawet ustandaryzowany proces recenzji nie jest niezawodny. Pracowałem nad poprawką do mało znaczącego testu. Przy okazji zrobiłem spory refactoring kodu i miałem dużo komentarzy na review do zaadresowania. Byłem już zmęczony, kiedy udało mi się wszystkie je ogarnąć. Po otrzymaniu approve'a kod został zmerdżowany na sam koniec dnia. Ponownie, tak jak przy pierwszym fuck-upie, rano czekała mnie w pracy niespodzianka. Kod javowy, jak wiecie, też nie lubi zagubionych znaczków. Zagubiony lub dodatkowy znaczek w jednym pliku powoduje błąd kompilacji całego projektu. Dlatego ponownie wszystkie testy były sfejlowane. Dodatkowo w tym przypadku dotknęło to również testów wydajnościowych, które korzystały z naszego kodu. No cóż, tym razem opcja ukrywania się nawet nie wchodziła w grę, ponieważ ferelny commit był opisany moim imieniem i nazwiskiem.
Szybko wystawiłem więc PR poprawiający błąd i dodatkowo wrzuciłem screenshot pokazujący, że lokalnie kod się przebudowuje. Jako pokutę postanowiłem zabezpieczyć nasze repozytorium przed sobą i innymi nieszczęśnikami, którzy mogliby powtórzyć ten błąd. Skorzystałem tutaj z GitHub Actions, gdzie dodałem automatyczny check dla PR-a. Jego zadaniem jest weryfikacja, że kod się kompiluje i jest odpowiednio sformatowany. Jeśli ciekawi Cię, jak takie coś zrobić, to zachęcam do obejrzenia mojego filmu w tym temacie. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. Z perspektywy testera mało prawdopodobne jest, że Twój błąd lub przeoczenie wyłączy komputery na większości lotnisk albo zatrzyma ruch kolejowy czy samochodowy. Dlatego tym bardziej nie panikuj w takiej chwili i zachowaj zimną krew. Pamiętaj, że takie niepowodzenia możesz przekuć na swoją korzyść, a nawet na tym zyskać. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, to nie zawahaj się go polajkować. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Pamiętaj, 1 sub to 1 zażegnany fuck up. Do następnego razu i oby zawsze z fartem.